Witam na Garage Make Zone. Dzisiaj będziemy porównywać dwie aluminiowe konstrukcje. Ender 3 i Anet AM8, czyli Anetę po poważnych przeróbkach. Pokażemy Wam różnice w konstrukcji, pokażemy Wam różnice w wydrukach. Myślę, że będzie na co popatrzeć, a na koniec, na sam koniec, jeszcze jedna mała niespodzianka. Czym jest drukarka AM8 i że jest to rozwinięcie A8? Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, bo rozwój tej konstrukcji mogliście obserwować na naszym kanale. Rok temu zbudowaliśmy pierwszą naszą drukarkę Anet A8, a potem to już było tylko z górki rozwijanie tego projektu. Prawda jest taka, że ta drukarka jest niekwestionowaną królową budżetowego druku 3D. Wielu z Was uczyło się na niej pierwszych kroków, wielu z Was na niej eksperymentowało, bo była tania, dostępna i stosunkowo łatwa w budowie. Wieść gminna niesie, że to ma być nowy król. Czy tak jest naprawdę? Spróbujemy się o tym przekonać razem. Wykonamy kilka testów, porównamy kilka parametrów i zobaczymy, co uda się wycisnąć z tej drukarki. Wydruki, które widzicie na stołach roboczych obydwu drukarek, zostały wykonane na nich samych. Efekt, muszę Wam powiedzieć, całkiem niezły. Ale zanim pokażę Wam z bliska, co tutaj widać, trochę na temat budowy tej drukarki i oprogramowania, płyty, a wydruki na końcu. Żeby być uczciwym w tym porównaniu, zacznijmy od samego początku, czyli od budowy obu drukarek. Każdy, kto składał Anet A8, bardzo dobrze wie, że trzeba od otwarcia pudełka do pierwszego uruchomienia poświęcić pomiędzy 5 a 6 godzin. My też tyle żeśmy spędzili nad tą drukarką, nad jej zupełnie zerową wersją, bez żadnych ulepszeń. Po prostu uruchomienie jej to jest 6 godzin na 100%. Natomiast w przypadku tej drukarki ona przychodzi w stanie półzłożonym. To sobie zobaczycie za chwileczkę na timelapsach. Przychodzi oddzielnie podstawa i oddzielnie kilka części. Co tu dużo mówić, 55 minut drukarka była w stanie zrobić pierwszy wydruk testowy. Nie obyło się bez małych problemów, o nich sobie powiemy za chwilę. Zapraszam na timelapse. To naprawdę była fajna zabawa, sama przyjemność. Warto tu powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. W transportach, które dostajemy na dzień dzisiejszy, w drukarkach Anet A8, nawet z zeszłego tygodnia sprawdzałem, nie ma już drukowanej instrukcji obsługi. Ona była, powiedzmy, czarno-biała, zwykły wydruk A4, ale jednak była. Dzisiaj już jej nie ma w ogóle, są tylko pliki na USB-ku. Natomiast z tą drukarką dostaliśmy coś takiego, taką obrazkową instrukcję i to wystarczyło. Nie musiałem się wspomagać ani filmem wideo, żeby ją poskręcać, co przy Anecie było nieodzowne, bo z czarno-białej kartki A4 jest dość trudno coś wywnioskować. Tutaj piękna instrukcja, krok po kroku, pokazane wszystko, jak być powinno. Także to jest pierwsza, może nie, druga różnica. Pierwsza to czas składania, druga to instrukcja załączona do urządzenia.
Słuchajcie, takie porównanie mechaniczne tych dwóch konstrukcji trzeba by było zacząć od tego, że Ender ma o jeden silnik mniej. Ma jeden silnik mniej z tego powodu, że oś Z jest sterowana za pomocą tylko jednego silnika. Podobne rozwiązania są stosowane w drukarkach Tevo bardzo często, ale nie tylko. Następna różnica to sam sposób, w jaki osie się poruszają. Tu nie ma prowadnic liniowych. To, co w Anetach jest naprawdę dużym mankamentem, nawet po przeróbkach, tu w ogóle nie występuje. Aluminiowe prowadnice, są rolki, łożyskowane rolki. Chodzi to naprawdę bardzo ciasno. Ja się zastanawiałem, czy tu jest możliwość, żeby producent rzeczywiście utrzymał taką precyzję, jak zobaczyłem te elementy, że one są powiercone, pogwintowane, i utrzymał taką precyzję wykonania, że to się nie będzie mi tutaj ruszać, że nie będę miał żadnych luzów. No okazuje się, że luzów nie ma. Próbowałem znaleźć takie punkty, które no jakby nie pozwolą na to, żeby powiedzieć, to będzie nowy król, to będzie super drukara. W przypadku prowadnic to jest świetne rozwiązanie. Ono jest znane z wcześniejszych różnych rozwiązań, natomiast tutaj zostało to doprowadzone do perfekcji. Otwory są idealnie nagwintowane, idealnie odwiercone. Wystarczy to wkręcić na pozycję, a dalej to już jest tylko ewentualnie napinacz, który się porusza, ale to już nie ma nic wspólnego z samym systemem prowadzenia. Także tutaj bezapelacyjnie punkt dla Endera. Komputer pokładowy. W Anecie każdy wie, w AM8 również. Tutaj zamontowany pionowo z boku. W zwykłej A8 to było na tej płycie akrylowej zainstalowane. W AM8 jest mocowanie do płyty, która jest na wierzchu. Tutaj cała płyta główna jest schowana w podstawie drukarki. Mało tego, zabudowa posiada wentylator aktywny. No to jest rozwiązanie, które niektórzy anetowicze stosowali u siebie, czyli dokładali wentylatory. Moja drukarka tego nie ma, ale ja wiem, że niektórzy użytkownicy to stosują. Widziałem to niejednokrotnie na zdjęciach. Tutaj to po prostu jest. Aktywne chłodzenie zawsze jest lepsze, zawsze będzie tej płycie lżej pracować, nazwijmy to w cudzysłowie, jeśli będzie miała optymalne warunki pracy. To jest tak z każdą elektroniką. Ona ma pewien zakres od do, który producent przewidział i w tych zakresach ma się poruszać. Tutaj jest bardziej prawdopodobne, że pracuje płyta w tym zakresie, w którym powinna, niż tutaj. Także kolejny punkt na tą stronę. No słuchajcie, żeby wszystko nie było idealnie, no to niestety w komplecie nie ma kabla USB. Mało tego, ta drukarka nie jest podłączana typowym kablem AB, takim jak Anet A8, kablem drukarkowym, tylko mini USB. Co ja się, słuchajcie, wczoraj tego naszukałem. No bo to jest nietyp. No jak już chcieliście zamontować małe złącze, to trzeba było włożyć tam typa takiego jak od telefonu, czyli mikro USB i wtedy każdy miałby taki kabel w domu. Możecie go wtedy nie dawać. Ale tutaj po pierwsze go nie ma, a po drugie nietyp. No, 2 w 1. Wash and go. Także tym razem punkt idzie na tą stronę. Wiadomo, że Anety na płytach mają złącza AB. Każdy taki kabel ma w domu od drukarki, nie ma problemu. A poza tym ona to dostaje w komplecie, jeszcze ekranowane. Dobrze, obracamy się znowu dookoła obu drukarek. Co tu widać na pierwszy rzut oka? No widać te zakrętki od kaloryferów z czasów mojego dzieciństwa. To jest po prostu mistrzostwo świata, że też no to prędzej nie wpadł na miłość boską, nie? Tylko się wszyscy męczyli z tymi małymi takimi nakrętkami. No to pokrętło od kaloryfera. Jakie to wygodne w użyciu, słuchajcie, do poziomowania stołu. Jeszcze do tego na wierzchu ma opisane, w którą stronę jest które. Czyli czy podnosi, czy opuszcza. To jest naprawdę fajna rzecz.
Oczywiście tutaj jakby w procesie też zostały założone nakrętki, odpowiednie sprężynowanie i tak dalej, ale tutaj trzeba było to wszystko pieścić, jak to przy Anecie. Działa to dokładnie w ten sam sposób, natomiast to jest moje ulubione od dzisiaj rozwiązanie. No po prostu kaloryfer. Super. Punkt na tą stronę. No, co tam mamy dalej? Ekstruder. Słuchajcie, tutaj ekstruder zasilany Bowdenem, tutaj typowy Direct Drive. No, różnica widoczna na pierwszy rzut oka. Tutaj filament jest podawany bezpośrednio na silnik i od razu do dyszy. Tutaj przez Bowden. System podobny, natomiast tu się nie da drukować materiałami plastycznymi typu na przykład Fiberflex, czy to 30 czy 40, ponieważ on się wewnątrz Bowdena będzie zbijał i blokował. No niestety. Mi się nigdy przez Bowden nie udało drukować materiałami plastycznymi i myślę, że to jest chyba niemożliwe. Natomiast tutaj no problemu nie było. Niskie obroty, dodatkowy wydruczek takiej prowadnicy, którą się pod radełko wstawia tutaj i nie ma z tym problemu. Także jeśli chodzi o ekstruder, to tutaj na pewno bardzo dobry, V10, ale ma ograniczenie. Również na uwagę zasługuje fakt samego mechanizmu, który się tu znajduje, ładowania filamentu. To jest bardzo wygodne. Tu jest przedłużony przycisk. Lekko się to naciska. Filament wchodzi. Tutaj, jak wiadomo, ja znowuż nie mam, ale wielu użytkowników dodrukowuje tutaj taką nakładkę, bo przyciśnięcie tej śrubki to się ona zaraz w palce wbija. Że nie wiem. Remis? Tak mi się wydaje. Tutaj można więcej, ale obsługa trudniejsza. Tutaj można mniej, ale obsługa łatwiejsza. Słuchajcie, z takich widocznych elementów to zostały już nam chyba tylko endstopy do omówienia. Po drodze do elektroniki, tak głębiej trochę. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak przemyślana konstrukcja, tak dopracowana konstrukcja odnośnie tutaj tych rolek prowadzenia i tak dalej. Dlaczego ma endstopy za 5 groszy? Te blaszki jeszcze w przypadku osi X PAL 6, w przypadku osi Y też PAL 6, najwyżej będzie przesunięty wydruk o pół milimetra. Czort z tym. Ale w osi Z założyli to samo. Założyli to samo, jest to kawałek blaszki, jest nieprecyzyjny. Wczoraj drukując na drukarce ustawionej na stole w drugą stronę, ustawiłem stół, zrobiłem wydruk, wszystko pięknie. Dzisiaj rano odwróciłem sobie drukarkę, podchodząc do stołu z drugiej strony. Puszczam wydruk, będąc zupełnie pewnym, że wszystko jest C. Wczoraj przecież wieczorem robiłem wydruk i ustawiałem, co się mogło przestawić, tylko ją obróciłem. Okazuje się, że mogło. Endstop złapał inaczej, no i mam piękne 2 ślady. Nie pociąłem stołu, ale zostały ślady wciśniętego filamentu, które jakiś czas będą mi przypominać o pierwszych wydrukach na niej. Moim zdaniem w tak fajnej konstrukcji, tak przemyślanej, nie powinno tak być. To już Aneta fabrycznie ma lepsze endstopy. Naprawdę. Choć tutaj też jest blaszka i tutaj, tyle, że tutaj kowadełko ma jeszcze taką roleczkę, która ułatwia to dociskanie. To się też oczywiście w osi Z rozjeżdżało za każdym razem. Co trzeci wydruk trzeba było to z powrotem poprawiać. Nie mogę tego nazwać minusem względem Anety, ale trochę mi przykro, że znalazłem coś takiego w tej konstrukcji. Zostawiamy 0,0. Endstopy w obydwu są po prostu kiepskie. Choć Aneta ma je trochę lepsze. Mówiłem Wam przed chwilą o śladach na stole, to warto tu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ta drukarka w komplecie dostaje podkładkę adhezyjną. W przypadku mojej wersji, bo
to wersja Science Smart, produkowana we współpracy z portalem makerskim. Ma po prostu czarną tą podkładkę. Nie ma żadnych napisów. Normalnie jest tutaj napis Ender. Natomiast ona tutaj jest. Przychodzi w komplecie. Przychodzą też 4 zaczepy, które potem można użyć na przykład do szyby. To swoją drogą. A w Anecie? No przyszło. Naklejone taśmą. To każdy z Was wie. Białą do tego, łuszczącą się. No i to jest różnica, jak chodzi o pokrycie stołu. Plus na tą stronę. Jeszcze jeden plus. Tyle, że ja nie do końca jestem pewien, czy to jest rzecz specyficzna dla tego modelu Science Smart, czy to jest tak po prostu. No bo nie widziałem drugiego Endera. A starałem się też nie oglądać filmów innych youtuberów, żeby sobie nie wyrabiać opinii ahead, czyli do przodu. Nie chciałem mieć jakby z góry ugruntowanej opinii o tym, czy ta drukarka jest dobra, czy nie. Dlatego nie oglądałem Waszych filmów, koledzy, ale obejrzę, obiecuję. Ten stół ma 235 na 235, chociaż w parametrach technicznych, nawet od wersji Science Smart, jest jasno napisane 220 na 220. Będę bardzo wdzięczny. Wiem, że na pewno Jarek Ostaszewski ma Endera. Zmierz proszę stół. Daj mi znać, ile tam jest. Bo Aneta ma 220 na 220. Tu jest 235 na 235. Od parametrów technicznych wynika, że powinny być takie same. Nie są. Plus na tą stronę. Jeszcze słów kilka o okablowaniu. No tutaj wykonywaliśmy okablowanie sami, mamy oploty, tak widzicie. Czego normalnie w Anecie nie ma, to jest jasne. Tak, trzeba sobie to wszystko zrobić samemu. Tutaj jak widzicie oplot jest, kable są dobrej jakości, nie ma co mówić, tylko ich ułożenie jest średnio przemyślane, szczególnie w tej spodniej części. Tam są też takie momenty, gdzie w profilu jest wycięte wyjście kablowe. Profil pracuje też jako przepust trochę. I tam jest po prostu ostro. Jeśli się ktoś dobrze postara, to te przewody mogą się bardzo łatwo poprzecinać, a to są taśmy, więc tak średnio to przemyślane moim zdaniem. Trudno odmawiać punktu tej drukarce za okablowanie, no bo ono jest gotowe. Przychodzi, podłączacie 5 przewodów, dzięki i jest. Naprawdę tak to jest. One są opisane, w Anecie też były opisane fabrycznie, nie można się przyczepić. Natomiast tutaj trzeba je mozolnie zwijać, tracić, chować za płytami i tak dalej. A tutaj one po prostu są i są tej długości, której być powinny. Natomiast ich ułożenie ja bym poprawił. Ale żyć z tym można. Także no znowu punkt na tą stronę. Już dzisiaj ktoś mnie zapytał, co z wentylatorem. Bo podobno największym mankamentem tej drukarki to jest właśnie nadmuch na wydruk. Nie wiem. Nie mam zdania jeszcze. Trudno mi odpowiedzieć, bo jak mówiłem, męczymy ją od wczoraj, ale Benchy, i to w takiej innej wersji, którą zobaczycie za chwilę, no wyszedł super z PLA. I oprócz tego, że gdzieś tam ma przebarwienia z powodu chyba skoku temperatury, nie byłem przy wydruku. Zapuściłem go, ale sam przy nim nie byłem. No to do reszty nie mam się co przyczepić. Nie ma nadlewek, nie ma problemu z retrakcją, nie ma nitek, nie ma nic. Wszystko jest ostre, jak powinno być. Jeśli tak można powiedzieć w stosunku do wydruku. Po prostu tam, gdzie ten nadmuch powinien być, to on jest. Zrobiliśmy jeszcze kilka innych wydruków i zobaczycie na zdjęciach, nie ma się do czego przyczepić. A są tam nawisy powyżej 45 stopni, które powinny być podpierane, a nie były. I tak się wydrukowały. I nie ma zniekształceń. Więc trudno mi na razie powiedzieć coś więcej na temat tego nadmuchu. Widziałem już dodatkowe projekty,
które można sobie tutaj wydrukować, okrągłą dyszę, podobną taką jak się przy Anetach używa. Z tym konkretnym wentylatorem nadmuchowym, z tą dmuchawą, ja się spotkałem w naszej Delcie. I tam ona się sprawdzała, mówiąc szczerze, kiepsko. Tutaj na razie problemów nie ma. Zobaczymy. Czas pokaże. Jest na pewno taki projekt. Użytkownicy już zaczęli modyfikować te drukarki i taki projekt na Thingiverse na pewno jest, bo go widziałem. Więc jeśli komuś będzie potrzebny, to jak najbardziej. Wydaje się w Anecie ten duży nadmuch być bardziej efektywnym, bardziej sterowalnym. No bo chociażby z samego faktu, jakie ma gabaryty ta dmuchawa, a jakie ma gabaryty ta dmuchawa, szczególnie jeśli o średnicę chodzi, tak? Tutaj to jest bodaj 15 mm, a tutaj chyba tylko 10 albo niecałe 10, no to jakby musi być ten efektywny bardziej niż ten. Ja bym się skłaniał do punktu na tą stronę. A jak będzie naprawdę z tymi wydrukami, no czas pokaże. Nie potrafię Wam odpowiedzieć, a kłamać nie chcę. No to co, zejdźmy pod ziemię. Pod ziemią widać praktycznie nic. Obudowę w środku jest płyta główna. Szczerze powiem Wam, nie otwierałem jej jeszcze, ale z tego co wyczytałem, sprawdziłem schematy, ponieważ Ender udostępnił całą dokumentację techniczną na GitHubie i ona sobie jest i można sobie tam zajrzeć i zobaczyć. Płyta główna jest wyposażona w ten sam procesor co tutaj. I tu powiem szczerze, się zawiodłem. No bo jak się cokolwiek chce zmodyfikować tutaj przy Anecie w oprogramowaniu, to nie bardzo jest gdzie to wgrać. I tutaj też niewiele już będzie można zrobić. Marlin w swojej obecnej formie, jeśli się go chce wyposażyć w kilka dodatkowych funkcji typu czyszczenie głowicy i tym podobne rzeczy, to zaczyna zajmować za dużo miejsca, żeby to wgrać tutaj. Jeśli się nie korzysta z autopoziomowania, no to i owszem, jeszcze coś tam można zrobić. Liczyłem na więcej. Liczyłem na 2560 i nie ma. No. Szkoda, bo to stracony potencjał. Znowu będzie trzeba biegać z jakimiś MKS-ami do środka. Są fantastycznymi płytami, tylko po co je dokupywać oddzielnie? Przecież produkcja w Chinach tego kosztuje pewnie jednego $2, a drugiego 2,5 albo 3. To już mogliście wsadzić MKS-a nawet zamiast tego i byłoby o wiele lepiej. No i jeszcze jeden drobiazg. Zawiodłem się też na wyprowadzeniach, a właściwie na gniazdach, które są zainstalowane na płycie. Są dwupolowe. Tu Aneta wygrywa bez najmniejszych problemów, ponieważ na płycie Anety wszystkie złącza end-stopów, czujników temperatur są trzypolowe. W przypadku czujnika temperatur PAL 6, ale w przypadku end-stopów nie dość, że są trzypolowe, to jeszcze mają wyprowadzone zasilanie. A tu 2 pola. Dziękuję. Jak będziecie chcieli podłączyć tutaj ABL-a, to nie ma na wyjściu na gnieździe 5V. Gniazdo jest takie samo jak przy Anecie, ale jest dwupolowe. Jest GND i sygnał. I tyle. I to jest generalnie problem. Ja już widziałem, że ktoś kombinował z podłączeniem BL-Toucha pod to i trzeba zakładać specjalny adapter na zakończenie taśmy, która idzie do wyświetlacza, czyli historia jest podobna jak w Anecie. Żeby BL-Toucha podłączyć, trzeba ciąć kable i tak dalej i się wlutowywać albo kombinować z adapterami. I to jest zdecydowany minus, bo liczyłem rzeczywiście, że tu będzie to rozwiązane po ludzku. Nie jest. Do tego Atmega 1284. Trudno to uznać za minus, ale z powodu chociażby samych gniazd, które tam są, no to i do tego gniazda
USB, które też jest mini USB. Jak się popatrzy na tą płytę po całości, to się okazuje, że chyba trochę na przewagę Anety. Ja wiem, anetowe płyty się grzeją, różne dziwne rzeczy się z nimi robią, ale jednak ją jest łatwo podłączyć. Łatwo jest podłączyć proximity sensor, czyli indukcyjny, łatwo jest podłączyć halona, z BL-Touchem trochę gorzej, ale też się daje podłączyć. Natomiast tutaj wszystko jest problemem. No, nie ma plus 5 V na wyjściu. Będzie je trzeba wyciągać skądś tam jako zasilanie. I tak samo w przypadku BL-Toucha, tak samo w przypadku halona. Będzie trzeba wyciągnąć 5 V skądś. Poprzeczyłem na komputer pokładowy. No to chociaż wyświetlacz, powiem, że tu jest na pewno lepszy niż w typowej A8. Ja wiem, wy tutaj widzicie coś podobnego, ale to jest wyświetlacz od A6, który ja zaadaptowałem do AM8 mojej. Normalnie byłoby tu 5 przycisków, więc tą rywalizację bezspornie wygrywa Ender. Słuchajcie, tyle mogłem na gorąco właściwie wam pokazać, jeżeli chodzi o budowę samej drukarki, o to, czym obie konstrukcje się różnią, bo o sztywności niewiele możemy powiedzieć o różnicach, ponieważ i to są profile 2040. Tu nie ma wielkiego halo. Jedno i drugie jest sztywne. Ta drukarka jest bardzo cicha, naprawdę bardzo cicho pracuje. Ta drukarka również, ponieważ po wymianie ramy wszystko się bardzo ściszyło i to wam pokazywałem w jednym z filmów. Już właściwie jesteśmy przy końcu tego, co chciałem wam o tych drukarkach powiedzieć, ale obiecałem, że zobaczymy, jaka jest różnica dla obu z nich spowodowana różnicą w zasilaniu. To jest drukarka, przypominam, na 24 V, to jest drukarka na 12 V. Obie mają Marlina. Obie ustawimy na nagrzewanie dla PLA. I start. Obie ustawione na te same temperatury. Tutaj 190 i tutaj 190. Uruchomione w tym samym momencie. Ender już. Tutaj 140 stopni na głowicy. No to już pokazuje różnice czasowe. No łatwo zauważyć, że różnica jest kolosalna. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać. Bo to jest coś, co przyznaję się bez bicia. Jeszcze chyba 3 tygodnie temu upierałem się, że jest nie do zrobienia na Marlinie. A przynajmniej nie na wersji dla 8-bitowego komputera pokładowego. No jednak ktoś to zrobił. Ta drukarka potrafi wznowić wydruk po odcięciu zasilania. To jest generalnie wydruk, który już później ja przerwałem specjalnie, natomiast tutaj widać moment, w którym odcięliśmy zasilanie. To widzieliście na filmiku, na timelapsie. Tutaj widać malutki slop, tu widać malutki slop, a poza tym
poradziła sobie całkiem nieźle. Nie jest idealnie. Nasze konie robocze, które mamy do produkcji części, robią to lepiej. Ale one nie pracują na 8-bitowym komputerze i one nie mają Marlina na pokładzie. Tylko mają dedykowany firmware i 32-bitowe potężne komputery. Jeśli miałbym wybierać, stracić całkowicie wydruk, a mieć taki ślad, jak tutaj widać, to ja wybieram ten ślad. Słuchajcie, co by tutaj nie mówić, jest to naprawdę fajna drukarka. Prosta w budowie, dużo prostsza niż to. No i to zostało zbudowane na bazie innej drukarki, prawda? To na pewno jest następca. Bez dwóch zdań. Out of the box, wyjąć z pudełka, wykonać te 12 kroków z instrukcji obrazkowej i drukarka drukuje od razu. Ma małe mankamenty, ale myślę, że jest warta zachodu i że bardzo szybko się przyjmie znowu pod strzechami, tak samo jak przyjęła się ta drukarka. Bo to jest w dużym stopniu kwintesencja tego wszystkiego, co tu chcieliśmy osiągnąć. Z dobrym skutkiem. Ale tu trzeba włożyć o wiele mniej pracy. Tu nie trzeba drukować dodatków, tu nie trzeba właściwie nic robić. Jakieś małe drobiazgi, które być może się pojawią, jak ta dysza. Myślę, że tyle można sobie pozwolić. Ceny tych drukarek są, myślę, uzasadnione. Około $200 gdzieś tam na chińskich portalach. W Polsce oczywiście będzie to więcej. Ja wiem, że na Allegro już się te drukarki pokazały i to jest od 1500-600 w górę. Różny sprzedawca, różna cena. Ma na to wpływ, jak zawsze, cło, które firma musi zapłacić, podatki, które firma musi zapłacić i kolejne koszty związane z pracownikami itd., składające się i na gwarancję, która w Polsce jest drakońska. Wiadomo, chiński portal da Wam gwarancję, zresztą w dokumentach jest dokument gwarancyjny 3 miesiące. U nas to jest nie do opanowania, tak? Jakby z litery prawa wynika co innego i sprzedawca taki jak my, czy jakikolwiek inny musi brać to pod uwagę i musi sobie zabezpieczyć odpowiednie finansowanie tego procederu i tego procesu. Skądinąd dobrego dla Was. Nie dziwcie się więc cenom, jakie się pokazują na polskim rynku. Jeżeli znaleźliście drukarkę na Allegro za 800 parę złotych, to zastanówcie się 2 razy, bo to jest najprawdopodobniej tak zwany dropshipping, czyli siedzi gostek przy komputerze, odebrał od Was maila, że chcecie kupić drukarkę, czy kliknęliście kup teraz na Allegro, wysyłkę ma napisaną w 3 dni i owszem, on ją zwolni w 3 dni z magazynu w Chinach, a Wy ją dostaniecie za 2 miesiące, bo będzie szła statkiem albo czymś takim. Także dobrze oglądajcie aukcje, bo to nie jest praktyka zakazana, ale moim zdaniem zupełnie nie fair. Po prostu nie każdy zauważa to, co jest na dole napisane, nie doczyta, różnie bywa. Ostrzegałem Was zresztą przed tym na Facebooku, na paru grupach. Ja po prostu uważam, że to jest nie fair. My tą drukarkę będziemy mieli w swojej ofercie już za dni kilka, myślę. Będziecie mogli ją sobie kupić z naszą gwarancją, z naszym serwisem, z naszą obsługą. Tak jak to miało miejsce przez ostatni rok w przypadku tych drukarek. Myślę, że się nie zawiedliście do tej pory. I że będziecie kontynuować swoją przygodę z drukiem. Słuchajcie, obiecałem Wam niespodziankę na koniec. I to jest ta niespodzianka. Rozpoczynamy projekt Halon w wersji 3. Ten mały czujnik generalnie z założenia ma być przeznaczony już do większej ilości drukarek, nie tylko do Anety i w pierwszej kolejności trafi na pokład tego urządzenia. Obserwujcie nas, będzie więcej informacji, będzie nad tym pracował cały zespół, to już nie tylko ja.
Więc myślę, że prace będą posuwały się całkiem szybko i całkiem sprawnie. Mamy już pewne ciekawe rzeczy i będziemy się z Wami nimi bardzo szybko dzielić. Moi drodzy, jest środek lata, a my nie widzieliśmy właściwie wolnego weekendu. Nawet o urlopie nie wspominając. Następny film za 2 tygodnie. My też jesteśmy tylko ludźmi i też potrzebujemy czasami naładować akumulatory i trochę odpocząć. Także widzimy się za 2 tygodnie. Pamiętajcie o łapkach w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach. Dziękuję. Do zobaczenia.